I jesteśmy na antenie. Jacek Borowiak, Nurdistriget Live BNZ, czyli studio bardzo na żywo ze studia w Rudnik. Kolejne wejście, kolejni goście, kolejne przemyślenia związane z imprezą, w której mamy okazję uczestniczyć, przypatrywać się, słuchać, co organizatorzy mają nam do przekazania, nauczyć się poprzez warsztaty praktyczne, workshopy, poprzez wykłady i spotkania z prelegentami, którzy reprezentują różne ośrodki i akademickie, ale też różne miejsca dysponenckie. W związku z tym kolejni nasi goście to są osoby, które na co dzień wykonują swoją pracę zarówno u prelegentów, u dysponentów, ale też reprezentują, jeden z naszych gości reprezentuje ośrodek akademicki, na pewno wspomniemy na ten temat. Drodzy Państwo, Panowie, bracia i siostry w ratowniczym świecie, naszym gościem będzie doktor nauk o zdrowiu pan Daniel Celiński i pan magister Rafał Waćkowski, których bardzo serdecznie witam w Live. Dzień dobry Panowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się macie w trakcie 10. sympozjum? Podoba się, nie podoba się? Można mówić szczerze. Ten kanał mówimy szczerze w wielu rzeczach. Od 5 lat czynnie uczestniczymy w sympozjum. W większości prowadzimy albo warsztaty związane najczęściej z ultrasonografią bądź z zabezpieczaniem różności dróg oddechowych. W tamtym roku prowadziliśmy RSI i prowadziliśmy protokoły, pokazywaliśmy, jak wygląda protokół Speedbomb bądź Vortex. No, w dniu dzisiejszym i wczorajszym prowadziliśmy warsztaty związane z ultrasonografią. Jako Śródleskie Pogotowie Ratunkowe jesteśmy chyba jedną z nielicznych stacji, która w rzeczywistości wyposażyła wszystkie zespoły w aparaty USG i przede wszystkim wszystkich kierowników zespołów wyszkoliliśmy z zakresu zastosowania ultrasonografii. No, oczywiście czekamy jeszcze na odpowiednie rozporządzenia, które uregulują już, że tak powiem, szkolenia i prawne możliwości zastosowania tych urządzeń w zespołach ratownictwa medycznego, ale krok do przodu zrobiliśmy, wykonujemy to już trochę wcześniej, tak żebyśmy, że tak powiem, zapoznali zespoły ratownictwa medycznego z tymi urządzeniami. Rafał, powiedz mi proszę, jako praktyk u dysponenta, z jakiego miejsca? Pracuję w siatce, w Śródleskim Pogotowiu i w Lotniczym Pogotowiu. Jak Ty oceniasz to, o czym przed chwilą powiedział Daniel, w realnej praktyce ratownika medycznego i tego kołowego, i tego śmigłowego? Znaczy, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że tak naprawdę USG nie jest naszym wrogiem, tak? Tylko jest mega pomocą przy diagnozowaniu, przy różnicowaniu stanów chorobowych u pacjenta. Jeśli zrozumiemy to, że jest to nam potrzebne, niezbędne, a za jakiś czas będzie codziennością, nie oszukujmy się, że ratownik medyczny będzie tą głowicę operował na co dzień, to sobie im szybciej sobie to uświadomimy, tym szybciej przekonamy się do tego, że jest to tak naprawdę pomoc nasza w takiej codziennej pracy, tak? W diagnozowaniu tego pacjenta. Gdybym zadał takie pytanie, znaczy ja to pytanie zadam, a proszę o bardzo szczerą odpowiedź. Ile razy użyłeś ultrasonografii w ostatnim miesiącu w ZRM-ach? W ZRM-ach, zarówno lotniczych, jak i... No skupmy się na kołowek. Kilka razy na pewno w ciągu miesiąca. Używałeś to do potwierdzenia roboczej diagnozy, z którą musiałeś się zmierzyć, czy użyłeś go stricte do samokształcenia i do dodatkowego rozwoju? Do czego to urządzenie było Ci w tym momencie potrzebne? Przede wszystkim USG traktujemy tak, że ono ma nam potwierdzić to, co pacjent klinicznie sobą reprezentuje. Tak? Nie możemy używać USG w celu poszukiwania jakiejś patologii, skupiania się na szukaniu czegoś, czego albo znajdziemy, albo nie. Tak? Czyli mamy pacjenta, jest jakoś klinicznie ten pacjent nam rysuje się zarys jego jednostki chorobowej, tego, co mu dolega, i tym aparatem USG staramy się potwierdzić to, co klinicznie u tego pacjenta widzimy. Tak? Pytanie trochę podobne, ale bardziej skierowane na ośrodek akademicki. Doktor nauk o zdrowiu Daniel Celiński jest asystentem w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. Jesteś, Daniel, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne ukończyłeś i na zdrowiu publicznym ten drugi stopień. To jak to byś uplasował tę ultrasonografię w środowisku akademickim? Poświęca się wystarczającą ilość czasu w procesie kształcenia studentów na to, żeby mówić, że to, co powiedział teraz Rafał, należy to robić, należy to powielać, należy to wprowadzać? Czy masz przekonanie, że nadal jest jeszcze trochę za mało?
Znaczy jest w ogóle za mało w jednostkach akademickich czy w uczelniach. W programie nauczania w obecnej chwili no nie jest wdrożony system nauczania czy zastosowania ultrasonografii. To tak jak bazując na Stanach Zjednoczonych, gdzie na pierwszym roku tak naprawdę już student zapoznaje się z diagnostyką obrazową, tak w naszych realiach, w naszym przypadku, no niestety dopiero zapoznaje się z tym już w trakcie wykonywania czynności ratunkowych, czyli już pracy zawodowej. Czyli A więc jest to, w moim odczuciu powinniśmy zacząć to robić dużo wcześniej, dużo szybciej, tak żebyśmy no, mieli już wyszkolonych na tym etapie studentów, absolwentów do tego, żeby to urządzenie potrafili używać, tak, czy wykonywać te czynności. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to rekomendujesz absolutnie do stopnia drugiego stopnia w kształceniu magisterskim. Jak najbardziej. Rozumiem, Rafał, tak. chyba też... Nawet powiedziałbym, że na studiach pierwszego stopnia już powinno być w toku kształcenia. Tak, Oczywiście. podstawy, algorytmy. Jak najbardziej tak. Chociaż te podstawowe protokoły, żeby już student kończył nawet studia pierwszego stopnia, żeby był zaznajomiony z tymi najprostszymi protokołami, tak, które są do wykonania. A potem ćwiczyć, bo to wymaga A później rozszerzać tylko swoje tak. kompetencje, wiadomości. Tak? Jasne, To jest jasne. proste. Drodzy Państwo, dajcie znać w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie, bo to jest bardzo fajnie, żeby się z nami przywitać, znaczy my się bardzo cieszymy, ale też te zasięgi facebookowe dodając hashtag #NTLive byłyby sympatyczne. Pierwsze pozdrowienia wpadły, pan Michał Augustyniak napisał: pozdrawiam pana Daniela i dziękuję za całą wiedzę przekazaną w trakcie studiów. Student, bardzo miłe słowa, jestem przekonany, że to sprawia radość. Panowie, z czym do nas przyjechaliście z punktu widzenia warsztatowego? Jakbyście mogli w 2-3 zdaniach powiedzieć, jak te warsztaty wyglądają, czy wyglądają, jeżeli one są nadal realizowane i jaki jest w kilku zdaniach wygląd takiego spotkania, jak to przebiega w praktyce? Decyzja, kto pierwszy. Jeżeli chodzi o warsztaty, to tak jak już wspomniałeś, tak prowadziliśmy je z zakresu ultrasonografii, ale naszą rolą tak naprawdę było pokazanie, zapoznanie ludzi z aparatami, z jego możliwościami. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać jeden z prostych protokołów. Przede wszystkim chcieliśmy, aby ludzie badali siebie nawzajem, żeby obrazowali wszystko, co jest prawidłowe, a na naszych slajdach potem pokazaliśmy, gdzie ewentualnie i jak wyglądają nieprawidłowości. No oczywiście ultrasonografia, czy jest trudna? I tak i nie. I tak i nie. Ona trudna fizycznie może w samym badaniu nie jest, ale no trzeba wiedzieć, co uwidocznić, trzeba pamiętać pewne obrazy, pewne zapisy, co jest prawidłowe, tak żeby poszukać tej patologii. A więc zanim ci ludzie, którzy nawet uczestniczyli w tym kursie, i my to podkreśliliśmy wielokrotnie, że to jest tylko początek, to jest tylko taka zajawka, ale żeby to wykonywać, żeby rzeczywiście trzeba mieć przede wszystkim urządzenia w zespołach ratownictwa medycznego. Czy badać każdego chorego? Jak najbardziej. Badać każdego pacjenta po to, żeby zapamiętywać prawidłowe obrazy, bo wtedy, jeżeli zobaczymy patologię, automatycznie będziemy wiedzieli, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak z pacjentem, powinniśmy zastosować czy zmodyfikować ewentualnie leczenie, bądź, że tak powiem, przenieść transport pacjenta do ośrodka szybszego, bliższego, w zależności od tego, co mamy w obrazowaniu. Rafał, jak nazywa się ten protokół, o którym powiedział Daniel? Jakbyś mógł w 2-3 zdaniach się do niego odnieść? Dlaczego akurat taki protokół o takiej nazwie został zaproponowany w ramach formy warsztatowej? No, na warsztatach staraliśmy się to, co Daniel mówił, skupić na tym, żeby w ogóle zaczynając opowieść o tych warsztatach, chcielibyśmy podkreślić, że większość naszych dzisiejszych i wczorajszych kursantów było osobami, które nie miały nigdy wspólnego nic z USG, nie trzymały głowicy w ręku, nie miały jakiegoś tam szerszego pojęcia o tym badaniu, co nas bardzo cieszyło, tak? Bo na tym nam zależało, żeby tym osobom takim niezaznajomionym jeszcze z tajnikami USG to pokazać. Skupiliśmy się na protokole EFAST tak naprawdę, czyli to jest protokół FAST, ten pierwszy podstawowy. Co on oznacza, ten skrót, dla ludzi, dla osób, które nie znają tych określeń? Najprościej rzecz ujmując jest to znalezienie patologii u pacjenta urazowego w ciężkim stanie we wstrząsie, poszukać tego krwawienia, które ewentualnie zabija tego pacjenta. Tak? Czyli potwierdzamy albo wykluczamy. Tak, szukamy wolnego płynu u tego pacjenta w obrębie jamy brzusznej. Dodatkowo protokół EFAS jest rozszerzony o projekcję klatki piersiowej, czyli patrzymy głowicą, można tak powiedzieć, w płuca tego pacjenta, szukamy tych artefaktów i potwierdzamy bądź wykluczamy istnienie odmy prężnej, tak? Czyli całościowo
tak można powiedzieć, jest to najprostszy taki możliwy protokół do wykonania za pomocą aparatu USG i chyba najczęściej potrzebny, tak, w naszych warunkach przedszpitalnych ratownikowi. Czy śmigło, czy ZRM. Dokładnie, bo to są pacjenci w ciężkim stanie, tak, w krytycznym swoim położeniu, we wstrząsie. Robimy, jeśli mamy dobrze nabitą rękę, bardzo szybko to badanie, znajdujemy wolny płyn na przykład w jamie brzusznej, tak, i wiemy, że z tym pacjentem nie ma się co bawić na miejscu zdarzenia. Ten pacjent nie wymaga dalekiego transportu, tylko szukamy jak najbliżej pomocy w postaci już chirurgicznego, na przykład zaopatrzenia tego krwawienia do jamy brzusznej. I to są takie kluczowe decyzje, które możemy podjąć na podstawie tego badania. Nie wiem, czy się ze mną panowie zgodzicie. Myślę, że może odważne stwierdzenie, ale myślę, że z używaniem ultrasonografu jest jak zakładanie węflonu. Jeżeli w ciągu kariery naszej 1000 węflonów założyliśmy, a gdybyśmy to przyłożyli na 1000 operacji związanych z głowicą, trzymaniem jej w odpowiedni sposób, świeceniem tą latarką, tak. To bylibyśmy w tym równie dobrze jak w zakładaniu to jest tak zwane nabicie ręki. Tak jest, takim ratowniczym naszym... Jak mamy nabitą rękę, wiemy jak chwycić głowicę, wiemy gdzie ją przyłożyć, to... Z tobą zgadzamy. Bardzo się cieszę. Drodzy panowie, dobra, to był warsztat, praktyczne pokazanie, samo urządzenie, gdzie przyłożyć pola płucne. Presety, wszystkie ustawienia, tak, aparatu, żeby... To można było się praktycznie dowiedzieć. I tak. Jasne. Była aktywność, było zaciekawienie, czy na takiej zasadzie, że no dobra, jak już jestem na tych sympozjum, no to dobra, pójdę, zobaczę. Czy aktywność jest, czy jak to oceniać? Powiem tak, że większość uczestników narzeka na swojego dysponenta, dlaczego tych urządzeń nie ma. Czyli takie, zaczynamy od żali naszych polskich, że nie ma urządzeń. To jest pierwsza diagnoza. Chcielibyśmy to mieć, chcemy to wykonywać. Nie ma szans, żeby u nas było. Szkoda, że my tego nie mamy, dlaczego wy macie, dlaczego wy to robicie. Trochę czasu tracicie na znowu tłumaczeniu i słuchaniu tych gorzkich żali naszych. No tak, znaczy rozumiemy tych ludzi, tak? Okay. Co jest fajne, to, że ci ludzie chcą to wykonywać, naprawdę, że chcą mieć te aparaty w swoich ambulansach, w swoich zespołach ratownictwa medycznego. No i naprawdę są przypadki, gdzie sami mówią, w jakich sytuacjach by to wykorzystali, w czym im by to pomogło, no i widzą sens tego urządzenia. Jako ciekawostkę powiem, w tamtym roku też prowadziliśmy warsztaty z USG i były dwie sytuacje, że ludzie zapisali się na warsztaty z ultrasonografii i podchodzą do nas przed rozpoczęciem warsztatów i mówią tak, słuchajcie, czy nie będzie problemem, jeśli my będziemy używali swój własny sprzęt, który przywieźliśmy prywatnie? Ja mówię, absolutnie żadnego, to jest tylko forma wykonania badania tym czy innym aparatem. No tak. I to jest zastanawiające i to cieszyło, tak, że kurde, no przyjeżdża ktoś na warsztaty, na sympozjum, aparatem, tak, bo kupił sobie go ma prywatnie, swój, który prywatnie używa w zespole ratownictwa medycznego, bo dysponent mu nie zapewnił na przykład, a to nie są tanie rzeczy. Czyli jest sporo jeszcze w tym kierunku do zrobienia. Tak. Drodzy panowie, czyli warsztatowa ta część. A jak z wykładami, bo jeszcze jest przewidziane, czy było przewidziane, muszę zobaczyć dokładnie w programie, część teoretyczna. Tak, w dniu wczorajszym mieliśmy wykład, przedstawiliśmy wstępne wyniki audytu, który prowadzimy w Siedleckim Pogodowie Ratunkowym. To też jesteśmy taką wiodącą stacją, jeśli w Polsce prowadzimy audyt medyczny zespołów oczywiście naziemnych. Rafał jest audytorem wiodącym. Na czym polega audyt? Na tym, że sprawdzamy, czekujemy każdego kierownika zespołu ratownictwa medycznego, każdego kierowcę, którzy w systemie dyżurują, pracują. Sprawdzamy, w jaki sposób oni wykonują medyczne czynności ratunkowe. Jakich narzędzi używacie do tego? Sami stworzyliśmy program, tak zwany panel audytora. Tak to się brzmi naprawdę dumnie, gdzie mamy strasznie trochę. Kilkadziesiąt pozycji, które sprawdzamy, analizujemy. Dokładnie, to jest prawie 240 pozycji, które audytor, w tym przypadku ja będąc na audycie i realnie uczestnicząc w wyjazdach takiego zespołu ratownictwa medycznego, taka checklista. Oczywiście nie wszystkie te punkty są jakby przypisane do danego wyjazdu, tak? No bo nie oszukujmy się, jeśli jedziemy do jakiegoś nadciśnienia czy duszności do pacjenta takiego zachowawczego, no to nie będziemy używali panelu urazowego czy zatrzymania krążenia, tak? Ale ogólnie w tym panelu jest prawie 240 pozycji do odhaczenia, do oceny. Dopasowanych do jednostki chorobowej ICD-10, jedziemy tu. Dopasowanego do każdego pacjenta. I to wchodzą wyjazdu, bo panel audytora polega na tym, że no nie wiemy, tak, na jaki wyjazd trafimy, a więc musimy mieć wszystko zapisane, czy załóżmy, jest to pacjent w nagłym zatrzymaniu krążenia, to audytor ocenia, w jaki sposób zespół
pracuje, czy wykonuje te medyczne czynności ratunkowe. Czy jest to pacjent uradzowy, jaki schemat zastosował, czy odstąpił, załóżmy, od badania uradzowego pełnego, czy wykonał badanie miejscowe. Oceniamy to na tej podstawie, czy zastosował odpowiednią farmakoterapię odnośnie danego stanu. Odpowiedni transport do szpitala. Tak. Mało tego, Czy zapewnił, czy monitorował pacjenta. To wszystko analizujemy, wszystko, że tak powiem. Jeszcze ważna rzecz, tu też trzeba powiedzieć, oceniamy też kompetencje miękkie. No to jest, nawet nie chcę powiedzieć, że to jest bardzo popularne w ostatnim czasie, czy się modne zrobiło, ale ogromnie ważne z punktu widzenia procesu terapeutycznego pacjenta już w fazie przedszpitalnej. Oceniamy empatię tego zespołu w stosunku do pacjenta, oceniamy te komunikację, współpracę z SOR-em, z dyspozytorem, no wszystko. Ekstra, to mi się podoba. I jakie są wyniki? Na czym Jeszcze stoimy? tylko dokończę jedną rzecz. Oczywiście to są rzeczy praktyczne, które sprawdzamy, ale również sprawdzamy tą wiedzę teoretyczną. Na tej podstawie Nie mów, że robicie jakiś egzamin. Robimy testy, tak. Okej, no to w rzeczywistości, żeby dostać się do Śwideckiego Pogotowia Ratunkowego, bądź żeby być kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, no trzeba zdać test, przejść egzaminy na kierownika zespołu, wtedy dopiero zatrudniamy takiego pracownika. To nie idę do was. Więc no, tak działamy, tak robimy. Świetny standard, bardzo tak, chcemy to jakoś znaczy, to nam ułatwia tak naprawdę pracę, bo wiedząc, kiedy nie mamy kierowników zespołów w przypadku, tak, kiedy nie są to przypadkowe osoby złapane z grafiku, że ty dzisiaj będziesz kierownikiem zespołu, a jutro będziesz kierowcą, to my się przygotowujemy na to, że on już jest zweryfikowany wstępnie, przeszedł egzamin, zdał pozytywnie część praktyczną, zaliczył część teoretyczną i będzie miał audyt. I ja jadąc już do takiego świeżego na przykład kierownika, który miesiąc temu był u mnie na egzaminie, ja już się jakich rzeczy spodziewam. Pierwsze sito tak, i nie jest to dla mnie zaskoczenie, że kurczę, ten człowiek jednak te medyczne czynności ratunkowe słabo. Ale to nie znaczy, że on będzie zatrudniony. Dopiero po audycie w rzeczywistości my wiemy, w jaki sposób on wykonuje już na żywo medyczne czynności ratunkowe. I jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Oczywiście po samym audyt z czymś się musi wiązać, tak? No, błędy najbardziej występują zarówno u kierowników zespołów ratownictwa medycznego, jak i kierowców, tak, którzy są też ratownikami medycznymi. No, coś z tego musi wynikać, w jaki sposób ta analiza musi być prowadzona i ona do czegoś musi dążyć. My w Siedlcach prowadzimy szkolenia celowane, a więc w rzeczywistości wiemy, że dany kierownik zespołu podczas audytu dwudniowego no gdzieś w sposób nieprawidłowy wykonuje badanie neurologiczne, gdzieś nieprawidłowy sposób interpretuje zapis EKG, a więc my wiemy, że on z tego zakresu potrzebuje szkolenia. Wsparcia pomocy, tak, jasne. Tu trzeba, że tak powiem, włożyć w niego siłę i środki po to, żeby jego poziom był na takim zadowalającym poziomie. Czyli nie ścinamy głowy człowiekowi, nie, cały czas feedback, że słuchaj, tutaj potrzebujesz supportu, wsparcia, dostajesz człowieka, który cię przygotuje, albo może wyślecie go na kurs. Prowadzimy wewnętrznie, zbieramy ilość osób, 10-osobowe grupy i tutaj podnosimy te kwalifikacje na tej zasadzie. Oczywiście wszystkie kursy są bezpłatne. Ci ludzie, że tak powiem, nam płacą za co? Za to, że wykonują medyczne czynności ratunkowe w naszym rejonie na wysokim poziomie. No muszę Państwu powiedzieć, że ja trochę o tych Siedlcach słyszałem, też dobrego, ale że to aż tak wygląda, to mi się to bardzo podoba i aż się ciśnie na usta medaktorskie, żeby kiedyś przygotować na ten temat dłuższe spotkanie. Dzisiaj jest ten czas bardzo ograniczony, ale na koniec o tych wnioskach. Na czym stoimy, drodzy panowie, jeśli chodzi o wasze wnioski wynikające z audytu? Kto pierwszy, ten lepszy? Jeżeli chodzi o poziom wyszkolenia ratowników medycznych, to co możemy powiedzieć w dniu dzisiejszym, to na pewno prawidłowo dokonaliśmy selekcji między kierowcą ratownikiem medycznym a kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego. Co znaczy prawidłowo dokonaliście tej selekcji? Wiemy, że kierownik zespołu ratownictwa medycznego jest na zadowalającym poziomie, aby wykonywać medyczne czynności ratunkowe. Gdybyśmy mieli nadać ten poziom zadowalający, podobnie jak oceniamy pacjenta bólowego w skali NRS, od 0 do 10, to jaka to jest liczba? Jeżeli 10 jest zadowalające, to możemy powiedzieć... perfekcyjny. To można powiedzieć, że mamy poziom między 6 a 7, jeżeli chodzi o stację ratownictwa medycznego w Siedlcach. Bardzo dobrze, ale jeszcze u wszystkich. To jest szalenie istotne, średnia. U wszystkich. Czyli dostają gratulacje, ale jeszcze jest sporo do zrobienia. Rafał, jaki twój dodatkowy wniosek? Wniosek mój z takich moich prywatnych obserwacji, oprócz tego, że jeżdżę z nimi na co dzień w karetkach, jest taki, że lekarze, którzy latają ze mną w śmigłowcu, na przykład w mojej bazie w Sokołowie Podlaskim. Pozdrów Jakuba Sieczka. Pozdrowie, też pozdrawiamy Jakuba. Sami do mnie mówią, że Rafał, my widzimy dużą różnicę, jeśli lecimy do zespołu, które jest karetką z Siedlec,
a do zespołu, które na przykład jest karetką systemową z innego dysponenta. My widzimy tą różnicę, tak? My lecimy do urazu na przykład czaszkowo-mózgowego, przez radio kontaktujemy się z zespołem i mówimy tylko przygotowujemy zespół, przygotujcie według speedbomba pacjenta do RSI. My zalatujemy na miejsce, pacjent jest według listy przygotowany, natleniany, wszystko tak jak powinno być. I tak? robota idzie. I robota idzie. Mamy wystandaryzowane wszystkie karetki. To też jest bardzo istotne, że o tym nie też plecaki, mówił tylko pan doktor. całe karetki. Tak, czyli u nas nie ratownik. plecak, tylko cały ambulans. Cały ambulans jest opisany, każda karetka jest taka sama, wyposażenie, wszystko. Niezależnie czy dyżurujesz w miejscowości X, Y, Z w Siedlcach, to masz ten sam ambulans, ten sam sprzęt, te W tej same samej wyposażenie. półce leżą te same rzeczy. Ratownik odruchowo sięga do półki i wie, że w tej karetce ma to samo, co ma w karetce numer X, która stoi 30 km dalej. Mają rozmach w tych Siedlcach, drodzy Państwo. U mojego dysponenta mamy 18 stacji i dokładnie taki sam system jest. Każda karetka jest zabudowana dokładnie tak samo, każda szafka jest ponumerowana i wchodząc w aplikację sprawdzasz, czy ma być tyle masek do nebulizacji, czy tyle odpowiednich rzeczy tam jest napisane. I jak na przykład nam czegoś brakuje, to wpisujemy, że jest jakieś manko tam. U nas ratownicy nie sprawdzają fizycznie terminu ważności środków, materiałów, leków medycznych. Dostają informacje z danego dnia, co powinni sprawdzić konkretnie. To się kończy bardzo proszę. Proszę wyjąć z karetki atropinę, bo kończy się data ważności. Ja się chyba do tych Siedlec wybiorę. Kiedy aplikację można złożyć? Tylko się trzeba naprawdę nauczyć na ten egzamin. Dobrze, panowie, na zakończenie już takie zupełnie. Życzę Wam przede wszystkim powodzenia i przyjmijcie gratulacje, że stworzyliście system audytorski. Druga sprawa, że Wam się chce edukować i przyjeżdżacie i wspieracie sympozjum i każde inne przedsięwzięcie. Fajnie, że wykonujecie pracę w systemach mieszanych. Ty, ZRM-y i LPR. Tutaj Twoja osoba, akademik. Też pracowałem w śmigłowcu przez 5 lat. Czekaj, też o tym powiem wcześniej, ale jednak teraz Twoja rola jest nieco inna. Jakby łącząc te wasze wszystkie zadania w jedną całość, powodujecie to, że uzbrajacie w system w kompetentnych ludzi. Za to bym chciał Wam bardzo serdecznie podziękować. Robicie bardzo dobrą robotę, bazując na tym, co pokazaliście. A mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy się w Enterlife, żeby na ten temat porozmawiać, a jak będziecie mieli ochotę wysłać do nas jakieś materiały, które możemy opublikować u nas, to zachęcam do kontaktu z panią Mają Jagodą-Nowa, która jest sekretarzem naszej redakcji. Dzisiejszą kolejne wejście wydała nam jako wydawca, a Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio przygotował te kolejne wejście. Czy mógłbym jeszcze ostatnią rzecz dodać na koniec? Pewnie. Jeszcze co jest najistotniejsze, to, że dysponent pozwala na to. To trzeba powiedzieć w rzeczywistości. Nasz dyrektor i dyrektor do spraw medycznych. Kto jest? Przedstawmy pana dyrektora. Dr Leszek Szpakowski. Tak, pozdrawiam. I dr Sławomir Filip jako dyrektor do spraw medycznych, a więc też kładą nacisk na jakość. Pozwalają, a nawet odwrotnie chcą, żeby wymagają też od nas, żeby ta jakość była. Im bardziej zależy na tym, żeby to było. To tak jak często mówimy, żeby Ministerstwu Zdrowia, drodzy Państwo, zależało na jakości, a nie tylko nam. To też dobrze, bo taki support szefów jest potrzebny, bo jakby powiedzieli, tak. Świetnie. To trzeba duże pokłony. Wy pędzicie na wykłady, ja pędzę do kolejnego wywiadu, który już mamy przygotowany, kolejni goście, tak więc bardzo Wam serdecznie dziękuję panowie. To była wielka frajda spotkać Daniela Celińskiego, doktora nauk o zdrowiu i Rafała, już patrzę szybko Waćkowskiego, który jest magistrem i pełni fajną funkcję i tu, i tam, i u góry, i na dole. Fajnie, dziękuję panowie, że jesteście. Za chwilkę zachęcam do podpisania się na naszym banerze Nordiskowa Piątka. Do zobaczenia. Dziękuję. I do usłyszenia. Drodzy Państwo, już za moment, już za chwilę kolejne wejście, tak więc jak widzicie, nie próżnujemy, pomimo że wczoraj był 100. odcinek Enterlife, późno kładliśmy się spać, ale jak widzicie, forma nadal jest prawidłowa. Widzę, Łukasz, te spojrzenie, widzę, ale drodzy Państwo, był dzisiaj gotowy przed czasem nawet i był w takiej formie. Pokaż, Łukasz, w jakiej formie byłeś. W takiej byłeś. Do zobaczenia, do usłyszenia, już niebawem.